Morgen. Dzień dobry, kłaniam się nisko, moi drodzy, i zapraszam na drugi odcinek naszych bawarskich wojaży. Od razu na wstępie muszę wyjaśnić, że nie poruszamy się po całej Bawarii. No, Bawaria jest ogromna. Jesteśmy tylko we wschodniej części górnej Bawarii, jej południowego fragmentu. Ale nie poruszamy się znowu po całym tym fragmencie. Jesteśmy w tym cycku tylko, winklu, który wdziera się w granice austriackie. No i przypadkowe miejsca, no bo przejeżdżaliśmy drogą i zobaczyliśmy takie oto cudo. No więc co to jest? No to jest oczywiście takie małe górskie jeziorko, resztkówka jeziorkowa. No ale co tu jest? No jest po pierwsze cały teren tak ogrodzony, by nie dało się tutaj wjechać autem do samego jeziora. Są parkingi za darmo, ścieżki rowerowe, trasy do wędrówek górskich, trasy do wspinaczek. Jest niedziela, ranek, już gromadzą się ludzie. Mogą tutaj normalnie wejść, nie śmiecą. To, co spożyją, opakowania po tym ze sobą zabierają, no jest po prostu bardzo bawarsko, czysto i przede wszystkim przepięknie. Żeby nie być gołosłownym, to muszę wam powiedzieć, że bardzo blisko stąd leży miejscowość o nazwie Reit im Winkel, czyli taki absolutny winkiel bawarski wcinający się w terytorium Austrii. Ale wybrałem wioskę inną, bo spodobała mi się jej niezwykle czarująca nazwa, mianowicie Schmelz. Tak, jesteśmy w Schmelzu. No i zważywszy na to, jak wygląda ta okolica, jakie tutaj są możliwości aktywności turystycznych i jak one są opisane i w końcu jak wygląda sama wioska, mogę wam z czystym sumieniem powiedzieć, każdemu w dobrej wierze takowego Schmelzu życzę. Jak sobie tak hasam po alpejskich halach, to od razu przychodzą mi do głowy obrazki ze wszystkich filmów o Sisi. No na przykład moment, kiedy Sisi spotyka Franza Józefa i chodzą razem na spacery w Bad Ischl. No Bad Ischl nie jest w Bawarii, ale jest bardzo blisko stąd. Ale z Bawarii była przecież Sisi. No bo była z jakże zasłużonej dla Bawarii dynastii Wittelsbachów. Dynastia bardzo zasłużona, no i bardzo zasłużone również dla Bawarii są ziemniaki. A ziemniaki je się tutaj w przeróżnych postaciach, również w postaci kartofelsupę i właśnie taką zupę zrobię. Ona będzie trochę podobna do naszej ziemniaczanej, trochę podobna do wiedeńskiej ziemniaczanej, no ale jednak osobna. Do wiedeńskiej ziemniaczanej podobna za sprawą tego mianowicie składnika to są suszone prawdziwki. No ale spójrzcie, no co prawda trzeba się stromo wspinać jesienią, ale grzybów tutaj nie brakuje. No o tej porze roku suszone, krojone. Od czego zaczynamy? Zaczynamy mianowicie od tego, że bierzemy garnek. W tym garnku mamy nieco, bardzo niewiele masła klarowanego. Widzicie, ono tak się ładnie tutaj złoci. Teraz to masło trzeba rozgrzać i wrzucić do tego masła w drobną kosteczkę pokrojony albo szpek, albo jakąś mocno wędzoną, niegotowaną szynkę, no na przykład taką w typie szwarcwaldzkim. O co chodzi? Chodzi o to, żeby tutaj ten element wędzonego smaku był dość istotny. Tutaj przecież się wędzi, no nie w tej chwili, nie w tym miejscu, ale wędzenie to jeden z najstarszych sposobów konserwacji żywności w górach ochoczo praktykowany. To się zaraz nagrzeje i zacznie skwierczeć. A teraz coś, co zastąpi cebulę, no bo cebuli tutaj nie będzie. Natomiast mam jednego pora. Zarówno tę białą część, jak i kawałek tej zielonej części. I to trzeba w paseczki pokroić. Oczywiście można użyć cebuli, ale tradycyjnym tutejszym składnikiem do tej zupy akurat jest por.
to już złapało temperaturę. Słychać wyraźnie skwierczenie. No, nie można tego zesmażyć całkowicie, mówię o szpeku. Nie jest zesmażony. Dobra, i to się teraz ma zeszklić. Mówię o porach. I kolejne jarzyny, które trzeba pokroić, czyli w kosteczkę ziemniaki, jedna marchewka cała, dość spora, no i trochę selera korzeniowego. Kolejność byle jaka, gdyż wszystko razem znajdzie się w garnku. Pory zrobiły się maźglate, więc można dodawać kolejne składniki. Marchewka, pamiętajcie, niezwykle dosładza całość, bo ma w sobie dość sporo cukru. Poza tym miękka marchewka podobno jest niezdrowa, więc tej marchewki bez przesady. Por, marchewka i seler korzeniowy. No i tak, to się już nie musi dusić. Teraz można dodać ziemniaki. Wielkość kostki zależy od tego, ile mamy czasu, by zupę ugotować. No im mniejsza kostka, tym się szybciej gotuje. No poza tym taka wielka kocha jest nieelegancka. Może być razem z tą wodą, w której ziemniaki posiekane tkwią. I teraz tutaj mam majeranek pod pokrywką, bo trochę zawiewa i już jest go nieco w śmietanie. Teraz prawdziwki. No nie dodam ich wszystkich, ponieważ co prawda jest tutaj ich tylko garstka, ale intensywność tego prawdziwkowego smaku zdominowałaby wszystko. Więc powiedzmy takie 3 kawałeczki. Są oczywiście 2 szkoły, Otwocka i Falenicka. Jedna każe grzyby wcześniej zalać, namoczyć, by były miękkie, ale skoro robimy zupę, no to one i tak zmiękną w środku, w płynie, więc teraz trzeba to tylko pokroić w mniejsze kawałki, a w zasadzie pokruszyć, bo te grzyby są suszone i pieczołowicie, by niczego nie uronić, dodać to do środka. No i bulion. I to jest coś, co kupiłem tutaj w wiejskim sklepie, no bo jest to artykuł w zasadzie pierwszej potrzeby, czyli fond. W tym wypadku wołowy. W tymże sklepiku wiejskim, jeszcze raz podkreślam, był zarówno fond jarzynowy, wołowy, jagnięcy, rybny, cielęcy. Intensywny bulion. No więc po co to samemu gotować, jeśli mamy zaufanie do producenta, jeśli jest to dobry produkt, to oszczędzamy czas, oszczędzamy energię, prąd albo gaz, no i kupujemy gotowe. Musimy tylko produktowi ufać. Spójrzcie, jaki to ma kolor. Przeczytałem uważnie, bo czytam uważnie wszystkie informacje na opakowaniu. Nie ma tutaj żadnego glutaminianu, sodu, polepszaczy. Po prostu uczciwy bulion. No i woda. Nie wyrzucajcie tutaj plastikowych butelek. Oczywiście chodzi o to, by nie śmiecić, ale również chodzi o to, że każda butelka to 25 eurocentów kaucji. U nas podobno też mają to wprowadzić. No szkoda tylko, że tak późno. Wszystko jedno, czy szklane opakowania mamy w tej chwili, czy też plastikowe. No nie wiem nawet, czy to plastikowych dotyczy. Musimy mieć kwitek, paragon z konkretnego sklepu i w tymże sklepie to oddawać. To jest głupie. No jednak państwo powinno znacznie wcześniej rozwiązać tenże problem. Nie tylko ze względów estetycznych. No, jak coś leży i można się po to schylić i oddać do skupu, to przestaje leżeć. Czy widzicie gdzieś tutaj plastikowe butelki? No to nie jest tylko kwestia miejscowego poczucia estetyki. Również tego, że das ist Geld, to są pieniądze. I tak właśnie należy ludzi motywować. A ja teraz zmotywuję zupę, czyli przykrywam to, no i czekamy pewnie jakieś 15-20 minut od momentu zagotowania. Jarzyny powinny być prawie miękkie, więc można zupę wykańczać. Jeśli myślicie, że tutaj majeranek nie jest niezwykle ważnym elementem zupy ziemniaczanej, to jesteście w błędzie. Majeranek i zupa ziemniaczana to nieodłączni towarzysze niemal wszędzie w Europie.
Dobra, tyle majeranku wystarczy. Oczywiście roztarłem go w dłoniach. No teraz doprawiamy rzecz solą i pieprzem. Pieprzu dość sporo. I za chwilę znajdzie się w środku śmietana. Wybrałem dietetyczny najniższy wymiar kary, czyli 10. Tak, śmietana 10. Dobra, tyle, bo ja to soliłem. Znaczy mełłem z zakrętką i teraz wiem, ile soli znajdzie się w środku. Tyle. Tak, 10. Zatem 10 może się zważyć. No więc trzeba, jak to zawsze, śmietanę zahartować. Czyli znowu trochę soli tutaj i pierwszy wstępny kontakt z gorącym płynem. Teraz nie powinno się przydarzyć żadne zważeniowe nieszczęście. Wlewam wszystko do środka, mieszam i dajmy się temu jeszcze 5 minut gotować, żeby te wszystkie smaki idealnie się połączyły. Skoro śmietana 10, to mogę jej, czyli tej zupy zjeść znacznie więcej, no bo u nas najniższy wymiar kary tłuszczowej w śmietanie to jest 12, o ile dobrze pamiętam. A tutaj no po prostu lajcik absolutny, więc też nie mam talerza, tylko miskę. I to jeszcze nie wszystko w zasadzie, bo zupę trzeba wykończyć ostatecznie, ale to już na talerzu albo też w misce. Nic się nie zważyło, jest gęsto, bez zasmażania. No oczywiście możecie zrezygnować z takiej ilości śmietany, ale wówczas warto by było zrobić zasmażkę. Albo. No więc wykańczanie. Zauważyłem tutaj w sklepie, a i na talerzach w knajpach, że bardzo chętnie miejscowi jedzą rzeżuchę, która u nas jest w zasadzie dekoracyjnie tylko w okolicach Wielkanocy wysiewana. Natomiast jest pyszna i bardzo Wam polecam, jeśli nie możecie jej kupić wysianej, chociaż kiełki rzeżuchy widziałem, no to kupcie ziarna i po prostu trzymajcie na parapecie, gdyż rzeżucha doskonale smak wzbogaca, jest pikantna i za chwilę ona. No ale najpierw to odkrycie olejowe. Zupa ziemniaczana lubi kminek, ale jak pamiętacie, kminku nie dodawałem, a to dlatego, że teraz dodam trochę tego genialnego kminkowego oleju. U nas takowego nie widziałem, ale można po prostu zrobić do porządnego oleju rzepakowego infuzję z kminku, potrzymać, a potem przecedzić. Jak się to rozmiesza, to będzie wspaniale smakować. No i wykończenie. Wykończenie po prostu rzeżuszka. No i już Wam spieszę donieść, a gorące w łapy parzy. Świetna zupa. No może nie aż tak piękna, jak to wszystko, co wokół mnie, no ale jak ta hala, to już z pewnością piękna tak samo. Kartoffelsuppe aus Bayern. Mówiłem o filmach, w których pokazywano życie cesarzowej Elżbiety, czyli Sisi. A która aktorka była najwspanialszym wcieleniem Sisi? No, Romy Schneider. Romy Schneider w dodatku związana z tymi okolicami. Tutaj mamy poświęcone jej muzeum. Romy Schneider urodziła się co prawda w Wiedniu, była pół Austriaczką, pół Niemką, ale po rozwodzie swych rodziców znaczną część młodości spędziła dokładnie w tym miejscu. To jest okolica Königssee. Dzisiaj, ponieważ niedziela i piękne miejsce, zatem ogromne tłumy. No, tu jest sytuacja trochę przypominająca Krupówki, ale to, co zobaczymy dalej, ten ludzki tłum i tę straszną ciżbę nam wynagrodzi. Do brzegów jeziora nie da się dotrzeć samochodem w żadnym miejscu. Trzeba zostawić auto na wielkim parkingu i przejść tą promenadą, której kawałek widzieliście. Ale jak dotrzemy pieszo nad brzeg,
to też niewiele widać, no tylko skraweczek jeziora, bo to nie jest Balaton, to jest jezioro górskie, alpejskie typu rynnowego, więc by właściwie docenić jego piękno i rozmiar, trzeba wsiąść na łódź. Kursują po jeziorze takie właśnie stateczki spacerowe z silnikami elektrycznymi. No i dopiero czymś takim płynąc konstatujemy także właściwą ten akwen ma nazwę. Kenigse, Jezioro Królewskie. Największą zmorą większości takich wodnych przejażdżek jest smród diesla i jego rzężenie. Z reguły na takich jednostkach przekrzykuje nie tylko motor, ale również przewodnika, który opowiada publiczności, gdzie płyniemy i co widzimy. A tutaj no, ten pan niemal szepce, bo w ogóle silnik nie wydaje żadnych dźwięków. Wyraźnie słyszymy plusk wody. Tak, tutaj widać wyraźnie, że elektryczność w poruszaniu się bywa bardzo fajna. Mniej więcej w połowie trasy stateczek zatrzymuje się przy kaplicy poświęconej świętemu Bartłomiejowi. No i płynie dalej. Można wysiąść albo płynąć dalej. Przygotowaliśmy się do tego rejsu i przeczytaliśmy, że tutaj właśnie przy tej kaplicy jest nie tylko mnóstwo szlaków w góry, ale również gospoda. No więc nie płyniemy dalej, tylko wysiedliśmy. Żeby pokazać Państwu to, no bo spodziewałem się, że to tutaj będzie. Co prawda na tablicach polecają tutaj golonki dzisiaj z kiszoną kapustą i knedlami. Polecają je dzisiaj, polecali je wczoraj, polecali je 10 lat temu, 50 lat temu, 150 lat temu, no i pewnie jeszcze za 150 lat też będą to polecać. No bo jakże w Bawarii golonki nie polecać, ale jakbym zjadł golonkę, no to statek by się tak przechylił w miejscu, gdzie bym usiadł, a przechyłu chcę mu uniknąć. Więc wziąłem coś très léger, leciutka rzecz, mianowicie monachijskie i w ogóle ogólnobawarskie Weisswursty. Gdybym takiego Weisswursta zamówił w Monachium po południu, to by się krzywili. To tam je się w zasadzie tylko do 12. Weisswurst w Monachium po południu jest tak jak we Włoszech cappuccino po południu. No, stranieri. Ale jesteśmy w miejscu turystycznym, to dają to przez cały dzień. W dodatku dają to tak jak trzeba. No bo do tego jest piękny precelek. I teraz Weisswurst, niby nic wielkiego, ale trzeba wiedzieć, jak to ugotować. Mianowicie, nie można wrzucić takiej kiełbaski do gotującego się wrzątku. Ona wtedy popęka. Trzeba zagotować wodę razem z odrobiną pietruszki. Może tam być jeszcze plasterek cytryny, nie musi. Wyłączyć gaz, czy też prąd pod palnikiem. Woda już nie może bulgotać. I parówka również, ale w tym wypadku Weisswurst, tak samo parówki, jak i Weisswursty się gotuje, ma w tym wrzątku jedynie dojść. Wtedy ma taką formę, jaką powinna mieć. Ona jest w naturalnym flaku. No i teraz oczywiście dodatek tej najsłodszej miejscowej musztardy jest wskazan wielce. Ciemna musztarda, bardzo słodka i trzeba to zjeść tak, jak to powinno się jadać. Jest niby nóż i widelec, ale one nie są konieczne, bowiem trzeba tylko zrobić coś takiego. Wygląda to troszeczkę pornograficznie, ale wygląda to bardzo właściwie. Bo teraz już za sekundę cytrynowa, słodka od musztardy, cudowny precelek. Proste przyjemności. Z nich też nasze życie powinno się składać. Jak najczęściej.
Przypłynęliśmy stamtąd, tam się płynie dalej, jak już wiecie, tego nie zrobimy. Tutaj jest kaplica poświęcona świętemu Bartłomiejowi i stąd widać doskonale, dlaczego to jezioro nazywane jest bawarskim fiordem. No bo góry schodzą wprost do jego toni. Jest bardzo mało miejsc, w którym do tego jeziora jest dostęp. Więc wszędzie tam, gdzie ludzie mogą się nad samym brzegiem Kenigse pojawić, no to się pojawiają. No więc tutaj też są. Ludzie tutaj nie przeszkadzają mi w ogóle, bo wystarczy odwrócić się tyłem do tego miejsca, by mieć taką przestrzeń. Na deser zostawiłem dla Was Berchtesgaden. Byłem już tutaj i się zachwyciłem, no bo to jest przecudnie położone w kotlinie pomiędzy wielkimi górami miasteczko. No dobra, tutaj prawie każde miasteczko jest przecudnie położone, ale nie każde jest tak historyczne i piękne. No zacznijmy od tego, że mury, które widzimy w tej chwili, to jest pałac Wittelsbachów, w dodatku w dalszym ciągu w posiadaniu tejże rodziny. Ale ten pałac nie jest jakby osobną częścią, on jest fragmentem miasta. No, żeby tutaj wjechać samochodem, a można, trzeba przez te bramy niejako pałacowe przejechać. No w ogóle to wszystko jest tak spójna i piękna kompozycja, że wybaczcie, ale jeszcze naszej wizyty w Berchtesgaden nie kończymy. Miasto niespecjalnie ucierpiało w czasie II wojny. Owszem, alianci bombardowali okolice, ale skupiali się na pobliskiej siedzibie Hitlera. Natomiast to wygląda tak, jak wyglądało kiedyś. No, co jest niezwykle charakterystyczne dla tych stron, tak zwane Luftmalerei, czyli freski. Nie robimy tutaj monografii freskowej, ale gdybyśmy się przeszli, jeśli ktoś jest freskami szczególnie zainteresowany, to odnajdzie nawet na tym budynku od drugiej strony rzeczy z XVI wieku, małpy pokazujące ludzkie przywary. Mamy tutaj szczęśliwie przerwę w zabudowie, no i widzimy góry. No i trzeba się tejże górze przyjrzeć, no bo to jest miejsce historyczne. Tam na samym szczycie majaczy budynek, to jest Orle Gniazdo, czyli coś, co było pierwotnie przez Bormana pomyślane jako siedziba dla Hitlera. Hitler to dostał w darze, ale jak mówiłem Wam w poprzednim odcinku, bał się tego miejsca, bał się przepaści, stromizny, no i po prostu był tam tylko kilka razy. Berghof jest niedaleko, ale nie na tym szczycie, znaczy Berghof, to co po nim zostało, bo Berghof został wysadzony w powietrze. Ta herbaciarnia stoi i działa. No ale nie herbata jest celem tego jakże pięknego spaceru. Tak, moi drodzy, nie chodzi tutaj o herbatę. Tu chodzi o piwo i sprawy okołopiwne. Otóż podczas mojej pierwszej tu wizyty wyczaiłem, że w Berchtesgaden działa miejscowy browar. Niegdyś dworski, królewski, wittelsbachowski. No i przy tym browarze, on jest w dole miasta, wygląda bardzo zacnie, no stare budynki, taki charakterystyczny komin, wiecie, postrzyżyny niemal. Jest knajpa samoobsługowa, ale dzisiaj jest niedziela, ta knajpa nieczynna. Więc zrobiliśmy szybciutki researczyk i sprawdziliśmy, gdzie jeszcze podają to piwo z tego browaru. Podają je właśnie tutaj, w tej oto piwiarni, w tym oto gasthausie. Piwo jest zacne, no ale powiedziałem, że również sprawy okołopiwne są ważne. No więc tak, to jest pół porcji golonki. Dwa rodzaje knedli, mianowicie knedel bułczany, semmelknedel oraz knedel ziemniaczany, do tego sos na bazie ciemnego piwa. No i chrzan, tutaj tego chrzanu jest dużo więcej, chrzan nieoctowy, chrzan świeżo tarty. Doskonały. Jeszcze kapusta ze szpekiem, to nie dla mnie,
O to prosił Mario, a tym się z Agnieszką i z Andrzejkiem podzielimy. No. Gargantua z Pantagruelem byliby też zachwyceni, no bo mamy tutaj tak, po pierwsze golonkę całą, ona jest tu. Mamy wieprzową pieczeń z taką oto chrupiącą skórką. Mamy żeberka, mamy pieczoną kaczkę. Tam gdzieś na dole, cudowne, małe kiełbaski, które wyglądają tak, jakby były z Norymbergi. Norymberga to też Bawaria. Na dole kiszona kapusta duszona, no i też knedle. Żeby to wszystko móc strawić w trakcie jedzenia, rzecz z gór, mianowicie Enzian Schnaps, czyli rzecz ziołowa. Trzeba zwilżyć. Ja, bitte schön. No. Danke. No właśnie, nie będziemy tutaj się nad drobiazgami rozwodzić. To jest Maß, czyli coś takiego jak na Oktoberfeście. Literek. No więc tak, tu jest jeszcze ten piwny sos. Wiecie, zawsze najpierw trzeba zaczynać od czegoś ze skórką, ponieważ kiedy ta skórka stygnie, przestaje być chrupiąca, a to jest test, no prawie test pilota Pirksa. Od tego zależy, jakie to będzie. No więc teraz sztuciec jeden, troszeczkę piwnego sosu, troszeczkę świeżo startego chrzanu i już uprzejmie Was informuję, cóż można powiedzieć. Wiem, wielki kawał sobie wsadziłem do gęby, ale to orgiastycznie chrupie. Einzigartig, Gries aus Bayern, aus Berchtesgaden. Bądźcie pozdrowieni.